Po południu 9 września 1912 roku, kiedy mój dziadek Jim Loft był jeszcze chłopcem, jak zwykle spieszył się, aby zobaczyć, jak przejeżdża pociąg z Montrealu w drodze do Buffalo w Nowym Jorku. Widok srebrnowłosego mężczyzny w długiej szacie, machającego do niego z pociągu, tak zdumiał Jima, że aż spadł z płotu. Człowiek, którego Jim zobaczył tego dnia w pociągu, miał odmienić jego życie i życie całej ludzkości. Na zawsze. Twój prapradziadek Jim nigdy nie spotkał osobiście Abdul-Bahy, ale życie Abdul-Bahy jest wzorem dla każdego, a jego historia zaczyna się daleko na wschodzie, w Persji. Abdul-Baha urodził się w Teheranie. Jego rodzice, Bahá'u'lláh i Nawab, uwielbiali go. Po narodzinach otrzymał imię Abbas, co oznacza lew. Tej samej nocy, której urodził się Abdul-Baha, młody kupiec z miasta Shiraz ogłosił, że nadszedł czas duchowego przebudzenia na świecie. Era pokoju i sprawiedliwości, przewidziana we wszystkich religiach świata. Przyjął on imię Bab, co po arabsku znaczy brama. Rewolucyjne wezwanie Baba zostało przyjęte przez Bahá'u'lláha, Nawab i setki tysięcy innych, których zainspirowała ta nowa koncepcja religii jako środka do ustanowienia jedności Boga, jedności ludzkości i jedności religii. Bab oświadczył, że przygotowuje drogę dla nowego posłańca, większego od siebie. Wielu członków rządu i duchowieństwa obawiało się utraty władzy nad ludem. Powstali oni z zamiarem zgaszenia światła nowej wiary i w 1850 roku dokonali egzekucji Baba. W wyniku tych prześladowań tysiące jego zwolenników zostało zabitych za wiarę. Pomimo szlachetnego rodowodu Bahá'u'lláha został on wtrącony do czarnej otchłani, strasznego lochu w Teheranie. Abdul-Baha i jego rodzina stracili wszystko. Nieustannie martwili się o los Bahá'u'lláha. W tym czasie matka Abdul-Bahy, Nawab, zmuszona była dawać dzieciom garść mąki, gdy nie można było znaleźć innego pożywienia. Cierpiąc pod łańcuchem tak ciężkim, że naznaczył jego ciało do końca życia, Bahá'u'lláh doświadczył objawienia od Boga. Boskiego wezwania, aby powstał i ogłosił wszystkim na ziemi świt nowego dnia dla całej ludzkości. Rodzina płakała z ulgi po zwolnieniu Bahá'u'lláha z więzienia, ale szach nakazał im opuścić Persję na zawsze. Zaledwie 9-letni Abdul-Baha jako pierwszy na świecie rozpoznał, że Bahá'u'lláh jest posłańcem Boga na dziś. Stał się on tarczą Bahá'u'lláha, przyjmując tytuł Abdul-Baha, co oznacza sługa Bahy, sługa chwały. Jego życie jest przykładem tego, jak należy żyć zgodnie z naukami Bahá'u'lláha. Jest on wzorem.
Abdul-Baha spędził resztę swego dzieciństwa na wygnaniu z Baha'u'llahem, począwszy od ich wygnania do Bagdadu w środku zimy. Jego młodsza siostra Bahija zawsze wspominała to zimno i odwagę swojego brata. Wszyscy byliśmy niedostatecznie ubrani i bardzo cierpieliśmy z powodu wychłodzenia. Abdul-Baha jechał na koniu, a jego stopy, kostki, dłonie i nadgarstki były spuchnięte i sprawiały mu wielki ból. Pomimo bólu, Abdul-Baha robił wszystko, co było w jego mocy, aby ulżyć cierpieniom innych, zwłaszcza swojemu ojcu. Podczas 10-letniego wygnania w Bagdadzie, Baha'u'llah oddalił się w góry Kurdystanu, aby przygotować się do misji, którą powierzył mu Bóg. Mały Abdul-Baha modlił się dzień i noc o ponowne spotkanie. 2 lata minęły, zanim Baha'u'llah powrócił. Siostra Abdul-Bahy wspomina: Mój ojciec wszedł do domu. Spotkanie między moim bratem a jego ojcem było najbardziej wzruszającym widokiem, jaki kiedykolwiek widziałam. Abdul-Baha rzucił się na podłogę do jego stóp, a Baha'u'llah płakał nad swoim chłopcem. Abdul-Baha później wspominał, że smak suchego chleba i daktyli w tamtych dniach był słodszy niż wszystkie inne pokarmy na świecie. W dniach, kiedy z pióra Baha'u'llaha płynął taki potok wzniosłych pism, noc po nocy, aż do świtu. Zagrożone rosnącymi wpływami Baha'u'llaha władze ponownie wygnały rodzinę. Najpierw do Stambułu, a następnie do Edirne, gdzie Abdul-Basze zrobiono pierwsze zdjęcie. Baha'u'llah zaczął nawiązywać do głębokiego duchowego przeznaczenia i wyjątkowej pozycji swego syna. Ostatnie wygnanie było najgorszym z nich wszystkich. Okryte złą sławą więzienne miasto Akka. Przybycie do Akki odbyło się w trudnych okolicznościach. Siostra Abdul-Bahy, Bahija Kadm, pamiętała, jak jej brat troszczył się o godność kobiet. W tamtych czasach nie było przystani, trzeba było z łodzi brnąć w wodzie do brzegu. Gubernator nakazał, aby mężczyźni przenieśli kobiety na plecach. Abdul-Baha zaprotestował, zdobył krzesło i z pomocą innego mężczyzny przeniósł kobiety na brzeg. W pierwszych dniach uwięzienia w Cytadeli zmarło kilku przyjaciół. Wszyscy inni zachorowali. Abdul-Baha mył pacjentów, karmił ich, pielęgnował, nie odpoczywał. Kiedy w końcu przeprowadził nas wszystkich przez kryzys, był całkowicie wyczerpany i sam zachorował. Przez 2 pełne lata Baha'u'llah, Abdul-Baha i inni wygnańcy byli zamknięci w Cytadeli, więzieniu wewnątrz murów więziennego miasta. Pomimo tego wszystkiego byli w stanie wewnętrznej radości, do tego stopnia, że Abdul-Baha prosił każdego z więźniów, aby opowiedział jedną zabawną rzecz, która przytrafiła mu się w ciągu dnia. Śmiali się tak mocno, że łzy płynęły im po policzkach. Po drugiej stronie zatoki od Akki, święta góra Karmel przez wieki oczekiwała na dzień, w którym według starożytnych pism świętych miała ujrzeć chwałę Pana. W późniejszym okresie życia Baha'u'llaha podziw dla niego spowodował zmniejszenie restrykcji. Chodził on po górze Karmel z Abdul-Bahą, który wspominał: raz po raz wychwalał pewne miejsce na górze Karmel, mówiąc, jakie jest przyjemne i miłe i jaki wspaniały widok się z niego roztacza. Ziemia ta została pobłogosławiona śladami stóp Baha'u'llaha. Było tam kilka drzew cyprysowych, w których cieniu błogosławione piękno często siadał.
Wskazał on Abdul-Basze miejsce, w którym powinno powstać godne mauzoleum dla szczątków Baba. W tamtym czasie ta ziemia należała do kogoś innego. Abdul-Baha nie znał jej właścicieli ani budowniczych, nie miał środków finansowych, a szczątki Baba wciąż znajdowały się w Persji. Przystąpił on do żmudnego zadania wypełniania instrukcji, które przekazał mu Bahá'u'lláh. Zaledwie rok później, we wczesnych godzinach 29 maja 1892 roku, Bahá'u'lláh oddał swoje ostatnie tchnienie. Abdul-Baha był zrozpaczony. Przez 3 dni i noce smutek nie dawał mu ani chwili wytchnienia. Powiedział: rozdzielenie pochłonęło nas, niegdyś jasne dni stały się czarne jak noc, a wszystkie te róże innych godzin były teraz pyłem i gruzem. Słońce prawdy, to największe światło, zaszło za horyzont świata, aby wzejść z nieśmiertelnym blaskiem nad krainą bez kresu. Abdul-Baha wysłał posłańca do Akki, aby przekazać wiadomość o odejściu Bahá'u'lláha. Dziewięć dni po jego odejściu odczytana została tablica wyrażająca ostatnią wolę Bahá'u'lláha wobec wspólnoty Bahai. Bahá'u'lláh ustanowił w niej swoje przymierze, jako środek zapewniający jedność jego sprawy i wyznawców po jego odejściu i na wieczność. Uczynił Abdul-Bahę centrum tego przymierza. Gdy zaszło słońce Bahá'u'lláha, nie nastąpiła ciemność nocy, lecz odbicie jego chwały w księżycu przymierza oświetlającym drogę ku osiągnięciu ostatecznego celu Bahá'u'lláha – zjednoczeniu ludzkości. Bahá'u'lláh porównał Abdul-Bahę do gałęzi wyrastającej z drzewa świętości, gałęzi, którą Bóg wyniósł tak wysoko, że jego dobroczynny cień obejmie całą ludzkość. Uczyniliśmy Cię schronieniem dla całej ludzkości, tarczą dla wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi. Niechaj Bóg sprawi, aby przez Ciebie mógł ich chronić, ubogacać i podtrzymywać, aby mógł Cię natchnąć. Abdul-Baha był największym darem Bahá'u'lláha dla ludzkości, wzorem, doskonałym ucieleśnieniem jego nauk. Abdul-Baha powiedział, że jego pozycja to pozycja służenia. Jego pokorne życie w służbie jest inspiracją dla wszystkich, którzy dążą do pełniejszego życia duchowego. Jest tak wiele historii różnych ludzi oraz całych społeczności zainspirowanych przykładem Abdul-Bahy. Jak służyć, jak pokonywać przeszkody i przyczyniać się do jedności ludzkości. Pielgrzymi z różnych części Persji i sąsiednich ziem nadal przemierzali, często pieszo, setki kilometrów przez zdradzieckie tereny, aby odwiedzić Akkę. Abdul-Baha witał pielgrzymów i dbał o ich każdą potrzebę. Do końca swojego życia wspominał ich bezinteresowne akty miłości i oddania.
Napływ tych wiernych, a następnie pielgrzymów z innych krajów pogłębił więzi między Abdul-Bahą a ukochanymi przez niego wyznawcami rozproszonymi po całym świecie. Abdul-Baha był bardzo szczęśliwy, kiedy w 1898 roku przybyli pierwsi pielgrzymi z zachodu. Ponieważ w Haifie nie było portu dla statku, amerykańska bahaitka Lua Getzinger musiała zeskoczyć na mniejszą łódź. Pewnego dnia Abdul-Baha poprosił Luę, aby zaopiekowała się chorym, mieszkającym w więziennym mieście, mężczyzną, którego sam regularnie odwiedzał. Chcąc służyć, tak jak to robił Abdul-Baha, Lua z radością się zgodziła. Lecz kiedy dotarła do domu chorego, była przerażona jego stanem i obawiała się, że złapie jakąś straszną chorobę. Pospieszyła z powrotem do Abdul-Bahy, który stanowczo powiedział jej, że jeśli chcemy służyć Bogu, musimy służyć naszym bliskim, ponieważ w każdym człowieku powinniśmy widzieć obraz i podobieństwo Boga. I powiedział jej, że jeśli dom jest brudny, powinna go posprzątać. Jeśli mężczyzna jest głodny, powinna go nakarmić. Przy innej okazji Abdul-Baha podkreślił, że wszelki wysiłek, jeśli jest spowodowany pragnieniem służenia, jest modlitwą. Lua służyła choremu tak, jak wiele razy wcześniej robił to Abdul-Baha. Inny pielgrzym, Thomas Breakwell, po raz pierwszy usłyszał o wierze Bahai podczas pobytu w Paryżu w 1901 roku, w pięknych, mistycznych okolicznościach. Thomas niemal natychmiast wyruszył na spotkanie z Abdul-Bahą, co sprawiło, że był pierwszym Anglikiem, który pojechał na pielgrzymkę. Otwierając serce przed Abdul-Bahą, Thomas wyraził żal, że w firmie, w której pracuje, wykorzystuje się pracę dzieci. Abdul-Baha spojrzał na Thomasa poważnie i w milczeniu, po czym powiedział: „Złóż rezygnację”. Thomas natychmiast to uczynił. Abdul-Baha opisał tego młodzieńca jako lampę pośród aniołów wysokiego nieba. Thomas zmarł na gruźlicę zaledwie rok później. Nie otrzymawszy żadnego słowa na piśmie, Abdul-Baha wiedział o śmierci Thomasa i z płynącymi łzami objawił tablicę. O Breakwellu, o mój drogi, przez cały czas przywołuję cię na myśl. Nigdy o tobie nie zapomnę. W całym regionie rosła miłość i uznanie dla Abdul-Bahy. I choć nadal był więźniem, pozwolono mu udać się do pobliskiego Adesija, gdzie Bahá'u'lláh polecił mu kupić ziemię. Chociaż żyzna, ziemia w Adesii była dzika i nieuprawiana. Abdul-Baha pomógł rolnikom zróżnicować uprawy i ich gospodarstwa zaczęły dobrze prosperować. Zachęcał ich, aby spojrzeli na swoją sytuację z nowej perspektywy. Kiedy gospodarzom grozili bandyci, apelował do nich, aby się z nimi zaprzyjaźnili. Gospodarka zaczyna się od rolnika, mówił Abdul-Baha, ponieważ rolnik jest pierwszym aktywnym czynnikiem w społeczeństwie ludzkim. Poinstruował rolników, aby dzielili się zyskiem, budując społeczność opartą na zaufaniu i hojności. Rolnicy ci stali się znani i szanowani za swoją dobroć, pracowitość i pomysłowość. Ciężka praca kilku ludzi starających się podejmować rozsądne, moralne decyzje w oparciu o nauki Baha'u'lláha zmieniła ten region. Lata później zboże uprawiane w Adasija uratowało życie tysiącom ludzi. Od wczesnego ranka do późnej nocy Abdul-Baha udzielał wyczerpujących porad w szerokim zakresie tematów dotyczących duchowego i materialnego rozwoju cywilizacji. Zachęcał rodzące się wspólnoty i z miłością prowadził ludzi w setkach miejscowości na wschodzie i zachodzie. Rady wysyłane do poszczególnych osób, w tym do wyznawcy Mustafa Rumi, którego miłość do Abdul-Bahy nie znała granic,
doprowadziły do rozkwitu niektórych z najwcześniejszych wspólnot bahaickich w Birmie, Indiach, Singapurze, Indonezji i Malezji. W jednej z birmańskich wiosek zwanej Dandenong, Mustafa Rumi poprzez prosty akt dobroci wobec nieznajomego przyciągnął 800 osób do wiary Bahai. Wkrótce pojawił się nowy model życia wspólnoty. Kiedy społeczność w Dandenong zbudowała swoją pierwszą szkołę, nazwała ją Szkołą Abdul-Bahy. I od tego czasu Abdul-Baha z miłością mówił o Dandenong: moja wioska. Coraz więcej pielgrzymów ze wschodu odwiedzało Abdul-Bahę w Ziemi Świętej, wracając do domu z inspiracją i wglądem w to, jak najlepiej służyć swoim wspólnotom. Abdul-Baha porównał tych pielgrzymów do żywych listów, które wysyłał, aby dzielić się oświeceniem oraz swoimi pismami. Jego przewodnictwo płynęło do wszystkich części Persji i sąsiednich ziem. Chociaż Abdul-Baha był wygnany na stałe ze swojego kraju, jego miłość i troska o ojczyznę były oczywiste do samego końca jego życia. Dzięki jego stałym radom i zachętom wspólnota Bahai w Persji rozwinęła się w wielu dziedzinach, począwszy od rolnictwa poprzez zdrowie, aż po umiejętność czytania i pisania. Wszystko z korzyścią dla wszystkich w społeczeństwie. Jako młody człowiek Abdul-Baha otrzymał od Baha'u'llaha zadanie napisania dużego traktatu, skierowanego anonimowo do władców i ludzi Persji, nakreślającego podejście do nowoczesności zgodnie z prawdziwym celem religii opartej na duchowych zasadach, niezbędnych do odbudowy sprawiedliwego, dostatniego i zjednoczonego społeczeństwa. Zasadach, które Bahaici w Persji starali się stosować. Abdul-Baha zachęcał perską wspólnotę Bahaitów do zakładania własnych szkół i wkrótce powstała w Teheranie szkoła dla chłopców Tarbiyat. Szkoła ta była również prekursorem kilku innych szkół bahaickich w różnych częściach Persji, w tym szkół dla dziewcząt. Abdul-Baha prowadził wielu przyjaciół, wśród których wyróżniał się Mirza Hasan Yadib w rozwoju tych prestiżowych instytucji, które przez dłuższy czas były uważane za przodujące w rozwoju edukacji. Wskazówki Abdul-Bahy wpłynęły na edukację i wyniesienie przyszłych pokoleń kobiet w całej Persji, a obecnie na całym świecie. Podkreślając znaczenie edukacji, pisał: zasadniczym, najpilniejszym wymogiem jest promowanie edukacji. Nie do pomyślenia jest, aby jakikolwiek naród osiągnął dobrobyt i sukces, jeśli ta nadrzędna, ta podstawowa troska nie będzie realizowana. Przy innej okazji powiedział: najważniejsza ze wszystkich jest edukacja dziewcząt, ponieważ te dziewczynki będą pewnego dnia matkami, a matka jest pierwszą nauczycielką dziecka. Abdul-Baha wcześniej zadbał o to, aby szczątki Baba, zamęczonego prawie 50 lat wcześniej, zostały sprowadzone do Ziemi Świętej, zgodnie z poleceniem Baha'u'llaha. Abdul-Baha osobiście nadzorował budowę mauzoleum, w którym ostatecznie miały być złożone szczątki Baba. Pewnego razu powiedział: każdy kamień tego budynku, każdy kamień drogi prowadzącej do niego z niezliczonymi łzami podniosłem i umieściłem na miejscu. Zaiste, moje serce jest wypełnione tak wielką radością i szczęściem, jakich nie da się opisać. Wspólnota birmańska z miłością wyrzeźbiła sarkofag Baba z jednego bloku marmuru, naturalnie wysadzanego małymi rubinami, i przygotowała go do transportu do Ziemi Świętej. Kiedy Abdul-Baha spotkał się z grupą pielgrzymów z zachodu, zauważył, że brakuje jednego z członków tej grupy. Podszedłszy do drzwi, zastał Roberta Turnera, czekającego na zewnątrz. Gdy tylko Robert zobaczył Abdul-Bahę, padł na kolana.
Abdul-Baha podniósł go z kolan i objął. Robert Turner, pierwszy afroamerykański bahaita, urodził się w niewoli, a teraz był wolnym człowiekiem. Wiele lat wcześniej napisał do Abdul-Bahy i załączył swoją fotografię. Abdul-Baha odpowiedział: O Ty o czystym sercu, uświęconym duchu, nieskazitelnym charakterze, pięknym obliczu. Jesteś niby źrenica oka, która choć barwę ma ciemną, to jednak jest źródłem światła i przejawia świat doczesny. Abdul-Baha był dotkliwie świadomy kryzysu rasowego w Ameryce i sprawiało mu to wielki ból, gdyż jedność jest punktem odniesienia, wokół którego skupiają się wszystkie nauki Baha'u'llaha. Baha'u'llah zabronił niewolnictwa w najdobitniejszych słowach, mówiąc: nie przystoi temu, który sam jest sługą, kupować innego ze sług Boga. Abdul-Baha powiedział Robertowi, że pozostając mocnym i niezłomnym w swojej wierze, będzie on drzwiami, przez które cała rasa wejdzie do królestwa. Każdego dnia Abdul-Baha witał potrzebujących, rozdając ze współczuciem monety i ubrania. Małe dzieci gromadziły się wokół niego, aby otrzymać słodycze i jego niezliczone słowa wsparcia i życzliwości. A w domu Abdul-Bahy był szczególny dar – jego wnuk Shoghi. W wieku zaledwie 5 lat Shoghi Effendi usilnie prosił swojego dziadka, aby coś dla niego napisał. O mój Shoghi, powiedziałeś napisz, napisałem. Nie czas teraz, byś czytał i pisał, lecz byś skakał i śpiewał, o mój Boże. Dlatego ucz się na pamięć modlitw błogosławionego piękna i śpiewaj je tak, abym mógł je usłyszeć. Shoghi posłusznie nauczył się na pamięć kilku modlitw Baha'u'llaha i śpiewał je tak głośno, że jego rodzice błagali go, aby przestał. Na co Shoghi odpowiedział: Abdul-Baha napisał do mnie, abym śpiewał tak, żeby on mnie słyszał. Robię co w mojej mocy. Abdul-Baha powierzył później Shoghiemu Effendiemu kontynuowanie przymierza Baha'u'llaha, zapewniając ochronę boskiego porządku dla zjednoczenia ludzkości i zarządzania jej sprawami. W Persji Bahaici nadal byli ciężko prześladowani i wielu z nich osiedliło się w Aszchabadzie w Turkmenistanie, skąd wiara rozprzestrzeniała się do wielu miast i miasteczek w Azji Środkowej i Rosji. W 1902 roku, prowadzeni przez Abdul-Bahę i spełniając życzenie Baha'u'llaha, Bahaici w Aszchabadzie wznieśli pierwszy na świecie dom modlitwy Bahai. Abdul-Baha wspierał każdy etap budowy tej świątyni, nadzorowanej osobiście przez wakilu Dowle Afnana, kuzyna Baba. Wspólnota utworzyła wokół świątyni placówki zależne, w tym szkołę, szpital i uniwersytet. A dzięki przewodnictwu Abdul-Bahy wspólnota rozkwitła. Równolegle do tego procesu Abdul-Baha z miłością pielęgnował powiększające się wspólnoty Bahai na całym Kaukazie, do których stale płynęła od niego korespondencja na temat ich ciągłego rozwoju i wkładu w życie społeczeństwa. Zainspirowani domem modlitwy w Aszchabadzie, Bahaici z Ameryki Północnej napisali prośbę o pozwolenie na budowę świątyni na zachodzie. Abdul-Baha poprosił Corinne Shu, zapracowaną matkę, która przyjechała go odwiedzić, aby się tym zajęła. Kilka dni później przybyło 3 wybitnych mężczyzn z Chicago. Abdul-Baha powiedział im, aby pracowali z Corinne, mówiąc: dałem jej pełne instrukcje. Abdul-Baha powierzył kobiecie najważniejsze przedsięwzięcie wspólnoty. Corinne zainicjowała komitet Jedność Świątyni Bahai, w którego skład, jak nalegał Abdul-Baha, wchodziły kobiety.
Powstanie tego komitetu ostatecznie doprowadziło do utworzenia pierwszego Narodowego Zgromadzenia Duchowego Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wspomagana wskazówkami Abdul-Bahy, Corinne podjęła się zadania budowy świątyni Matki Zachodu. Podkreślając znaczenie równości kobiet i mężczyzn, Abdul-Baha napisał: kobiety staną się równe mężczyznom, a dopóki ta równość nie zostanie ustanowiona, prawdziwy postęp i osiągnięcia dla rasy ludzkiej nie będą możliwe. Abdul-Baha przekroczył bramy więzienia w Akce jako młody, 24-letni mężczyzna. Przeżył straszliwe trudności, kłamstwa i plotki ze strony swoich przeciwników oraz groźby zamachu na swoje życie. W 1908 roku wszyscy więźniowie polityczni i religijni w całym Imperium Osmańskim zostali uwolnieni. Teraz, po 50 latach spędzonych na wygnaniu i w więzieniu, Abdul-Baha był wolny. Teraz, gdy świątynia Baba stała już w miejscu, które zostało wyznaczone wiele lat wcześniej, Abdul-Baha wypełnił święte zadanie pochowania szczątków Baba na górze Karmel, jedno z głównych osiągnięć okresu jego posługi, wykonane na polecenie Baha'u'llaha. Marmurowy sarkofag został z wielkim trudem przeniesiony do krypty, a wieczorem przy świetle pojedynczej lampy złożył w nim własnymi rękami drewnianą trumnę zawierającą święte szczątki Baba. Shoghi Effendi, wówczas zaledwie 13-letni, w późniejszym okresie swego życia opisał tę scenę, mówiąc: Abdul-Baha odłożył swój turban, zdjął buty i płaszcz, pochylił się nisko nad wciąż otwartym sarkofagiem. Ze srebrnymi włosami falującymi wokół głowy i twarzą przemienioną i świetlistą, oparł czoło na brzegu drewnianej trumny i szlochając głośno zapłakał takim płaczem, że wszyscy obecni płakali razem z nim. Shoghi Effendi nawiązał do niewyobrażalnej mocy sanktuarium Baba i jego ogromnego duchowego wpływu na rozwój Światowego Centrum Administracyjnego Wiary Baha'u'llaha, obecnie ustanowionego na górze Karmel. Przez wiele długich lat u boku Abdul-Bahy stała jego żona, Monire Hanum. Sam Baha'u'llah pobłogosławił ich związek prawie 40 lat wcześniej, kiedy Abdul-Baha był jeszcze młodym mężczyzną w Akce. Nie da się ująć w słowa rozkoszy przebywania z Abdul-Bahą, z jego niezawodną miłością, dobrocią, pogodą ducha, poczuciem humoru, niestrudzonymi względami dla wszystkich. Był cudowny, nie miał sobie równych, z pewnością na całej ziemi. Mój ukochany i ja byliśmy razem przez 50 lat. Nigdy nie byliśmy rozdzieleni, z wyjątkiem okresu jego odwiedzin w Egipcie, Europie i Ameryce. Zaawansowany wiekiem, ale wciąż niezwykle energiczny, Abdul-Baha dyskretnie wsiadł na statek, podejmując 3-letnią podróż, aby ogłosić światu, że nadszedł długo wyczekiwany czas zjednoczenia ludzkości. Pod swoją nieobecność Abdul-Baha powierzył swojej ukochanej siostrze, Bahii Hanum, kierowanie wiarą Bahai. Rolę, jakiej do tamtej pory kobiety nie miały w historii religii. W Egipcie uczeni, duchowni i dziennikarze prasowi przyjęli Abdul-Bahę z entuzjazmem i ciekawością. Szejk Ali Yusuf, redaktor arabskiej gazety Al-Muwajed, który wcześniej był wrogo nastawiony do Bahaitów, odwiedził Abdul-Bahę, a następnie opisał swoje spotkanie. Posiada on gruntowną wiedzę teologiczną i jest mistrzem historii islamu. Oddany wierze w jedność ludzkości. Jego nauczanie i przewodnictwo obracają się wokół osi porzucenia uprzedzeń religijnych, rasowych, narodowościowych.
Młody chłopiec o imieniu Ali Yazdi wspominał swoje pierwsze spotkanie z Abdul-Bahą w Egipcie. Był prosty jak strzała, patrzył na wszystkich, uśmiechał się i witał słowami Hoshamadit, Hoshamadit. Witaj, witaj. Kiedy Abdul-Baha mówił do mnie, patrzyłem mu w oczy, niebieskie, uśmiechnięte i pełne miłości. W swoim życiu, czynach, słowach napisanych i wymówionych, Abdul-Baha kwestionował podstawowe założenia społeczeństwa, nieustannie prowadząc ludzkość ku jedności, tak aby przestały istnieć ignorancja, ubóstwo i przemoc. Abdul-Baha udał się do Europy, gdzie w londyńskiej City Temple przemówił do wypełnionej po brzegi świątyni, co było jego pierwszym wystąpieniem przed audytorium składającym się nie tylko z nielicznych szczęśliwców. To jest nowy cykl ludzkiej mocy. Wszystkie horyzonty świata są świetliste. Jesteście uwolnieni od odwiecznych przesądów, które utrzymywały ludzi w niewiedzy, niszcząc fundamenty prawdziwego człowieczeństwa. Darem Boga dla tego oświeconego wieku jest wiedza o jedności ludzkości. W Europie Abdul-Baha odwiedził również Szwajcarię, Szkocję, Niemcy, Węgry i Francję, gdzie przemawiał do tysięcy ludzi o poszukiwaniu prawdy, mówiąc: wszyscy uważają siebie za jedynych strażników prawdy i mniemają, że każda inna religia składa się z błędów. To, że wyobrażamy sobie, że mamy rację, a wszyscy inni się mylą, jest największą ze wszystkich przeszkód na drodze do jedności. A jedność jest konieczna, jeśli mamy osiągnąć prawdę, gdyż prawda jest jedna. Po drugiej stronie Atlantyku, w Nowym Jorku, chrześcijański duchowny Howard Colby Ives zmagał się z wiarą i celem. Tamta jesień i zima to okres, który zaznaczył się w mojej pamięci jako czas wielkiego nieszczęścia. Nie znam większego rozczarowania niż to, które przychodzi do szczerej duszy, która szukając Boga nie znajduje Go. Kiedy Howard dowiedział się, że Abdul-Baha ma przybyć do Ameryki, powiedział przyjacielowi, że chciałby się z nim spotkać sam na sam, aby poznać prawdę. Jego życzenie spełniło się kilka tygodni później. Siedzieliśmy sami, kolano przy kolanie, oko w oko. Popatrzył na mnie. Spojrzał w głąb mnie. Wydawało mi się, że nigdy wcześniej nikt mnie tak naprawdę nie widział. Przyłożył kciuki do moich oczu i otarł łzy z mojej twarzy, mówiąc mi, żebym nie płakał. Że zawsze trzeba być szczęśliwym. I roześmiał się takim dźwięcznym, chłopięcym śmiechem. Siedzieliśmy w milczeniu przez dłuższą chwilę i stopniowo ogarnął mnie wielki spokój. Wtedy wziął mnie w ramiona. Co to był za uścisk? Aż mi tchu zabrakło. Pocałował mnie w oba policzki, położył rękę na moich ramionach i poprowadził do drzwi. To wszystko. Ale od tamtej chwili życie już nigdy nie było takie samo. Podczas dni, które spędzili razem, Abdul-Baha często rozmawiał z Howardem o Chrystusie. Howard został oddanym Bahaitą. Napisał później: tu 2000 lat od zarania nauki chrześcijańskiej stał ten, którego życie i słowo były ucieleśnieniem istoty przesłania dobrej woli do wszystkich narodów.
W swoich pismach i podczas swoich podróży Abdul-Baha niestrudzenie głosił zasadnicze prawdy duchowe wiodącym myślicielom. Współpracował z niezliczonymi grupami i osobami w środowiskach naukowych, ekonomicznych i związanych ze sprawiedliwością społeczną, w tym z Krajowym Stowarzyszeniem na Rzecz Postępu Ludności Kolorowej. Pomimo uznania, jakim go darzono, Abdul-Baha zawsze wyraźnie podkreślał, że źródłem jego myśli i działania jest Baha'u'llah. Na początku swoich podróży Abdul-Baha spotkał Louisa Gregoriego, afroamerykańskiego prawnika, który niewiele wcześniej rozpoznał Baha'u'llaha. Abdul-Baha wywarł na nim głębokie wrażenie. Dlatego, kto choć w niewielkim stopniu zdaje sobie sprawę z tego, kim jest ten sługa Boga i jakie moce on uosabia, takie spotkanie jest wysoko ponad wszelkie ziemskie zaszczyty. Abdul-Baha przedstawił Louisowi niezależną młodą Brytyjkę, Louisę Matthew, która również niedawno została bahaitką. Spotkanie to okazało się zrządzeniem opatrzności. Na zaproszenie Louisa Abdul-Baha przemawiał przed 1600 studentami, wykładowcami i gośćmi zgromadzonymi na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie. Wypełnione po brzegi audytorium tego popołudnia było pierwszą z wielu grup, w większości czarnoskórych słuchaczy, do których Abdul-Baha przemawiał w Ameryce. Po przemówieniu Louis nie był obecny na uroczystym obiedzie. „Gdzie jest pan Gregory?” zapytał Abdul-Baha. „Przyprowadźcie pana Gregoriego.” Abdul-Baha kazał odsunąć na bok naczynia, talerze i szklanki, aby posadzić Louisa obok siebie. Następnie usiadł i jak gdyby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło, zaczął mówić o sprawiedliwości. Wszyscy wiemy i przyznajemy, że sprawiedliwość jest dobra, ale potrzeba woli i działania, aby ją realizować i przejawiać. We wrześniu 1912 roku Louis Gregory i Louisa Matthew wzięli ślub. Abdul-Baha popierał ich związek i cieszył się z niego. Napisał: „Różnorodność w rodzinie ludzkiej powinna być przyczyną miłości i harmonii. Tak jak to jest w muzyce, w której wiele różnych nut miesza się ze sobą, tworząc doskonały akord”. Kiedy Abdul-Baha przybył do Chicago, aby poświęcić teren pod budowę świątyni, zastał Corinne True ze złamanym sercem. Zaledwie noc wcześniej zmarł jej syn Davis, jedno z 5 dzieci, które Corinne i jej mąż stracili. Przed poświęceniem na pobliskim moście Abdul-Baha pocieszał ją, rozumiał jej żal. On również stracił 5 dzieci. Abdul-Baha zapewnił zebranych, że świątynia jest już zbudowana. Mówił, że dom modlitwy jest narzędziem do zjednoczenia całej ludzkości i z czułością nazwał Corinne matką świątyni. Wspólnota sumiennie poświęcała się i budowała tę świątynię przez ponad 40 lat. Corinne uczestniczyła w uroczystości otwarcia wraz z córkami. Miała 92 lata. W Montrealu Abdul-Baha był gościem państwa May and Sutherlanda Maxwellów. Wygłosił tutaj wiele wykładów na różne tematy. O sztuce Abdul-Baha powiedział: „W tym wspaniałym nowym wieku sztuka jest oddawaniem czci Bogu. Im bardziej starasz się ją doskonalić, tym bardziej zbliżasz się do Boga”. Sutherland, ceniony architekt i artysta, zaprojektował później część nadziemną sanktuarium Baba. Magnetyzmowi Abdul-Bahy nie mogła się oprzeć 2-letnia córeczka May i Sutherlanda, Mary, którą on też uwielbiał. Wspominając pewien czuły moment, Abdul-Baha napisał: „Dzisiaj, kiedy odpoczywałem, drzwi się otworzyły.
Weszła Mary. Podniosła mi powieki swoim małym paluszkiem i powiedziała: Obudź się, Abdul-Baho. Młoda Mary Maxwell poślubiła później wnuka Abdul-Bahy, Szogiego Efendiego. Małżeństwo to było symbolem jedności wschodu i zachodu. Podążając za przykładem Abdul-Bahy, wiele podróżowała, aby zachęcać innych i im służyć, szczególnie w tych odległych miejscach. Kiedy Abdul-Baha wyjeżdżał pociągiem z Montrealu, zobaczył małego Jima Lofta, który siedział na płocie. Już jako dziecko Jim wierzył w równość i przyciągała go duchowość, ale nie wiedział, gdzie szukać. Jim przez lata cierpiał z powodu uprzedzeń, trudności i strat, a potem ponownie zobaczył Abdul-Bahę, tym razem na fotografii. Jego świat uległ przemianie, jego oczy zostały otwarte. On i jego żona Melba byli pierwszymi rdzennymi mieszkańcami Kanady, którzy zostali Bahaitami. Po przestrzeżeniu świata i wezwaniu go do pracy na rzecz pokoju, Abdul-Baha powrócił do Ziemi Świętej w 1913 roku. Potem wybuchła I wojna światowa, którą przewidział. Przemoc i niesprawiedliwość napełniły duszę Abdul-Bahy boleścią. Wyjaśnił, że uprzedzenia wynikające z patriotyzmu również spowodowane są kompletną ignorancją, ponieważ Ziemia jest jednym krajem ojczystym. Kiedy blokada wojenna zagroziła regionowi, zboże, które na prośbę Abdul-Bahy uprawiali i przechowywali rolnicy z Adasii, było przewożone wielbłądami do Akki i Hajfy. Działania i przezorność Abdul-Bahy uchroniły od śmierci głodowej niezliczoną liczbę mieszkańców regionu ze wszystkich środowisk. Zapytany o to, Abdul-Baha powiedział reporterom, że pokój jest jego celem i przesłaniem. Pisząc do Centralnej Organizacji na Rzecz Trwałego Pokoju w Hadze, Abdul-Baha podkreślił, że pokój będzie wymagał głębokiej przemiany w ludzkiej świadomości i zaangażowania w prawdy duchowe, dowodząc, że każdą przeszkodę na drodze do pokoju można pokonać dzięki naukom Baha'u'llaha. Odnosząc się do głównej przyczyny uprzedzeń i podziałów, Abdul-Baha wyjaśnił: jeśli religia nie zgadza się z nauką, jest przesądem i ignorancją. Bóg bowiem obdarzył człowieka rozumem, aby mógł on postrzegać rzeczywistość. W czasie wojny Abdul-Baha cierpiał z powodu złego stanu zdrowia i wyczerpania i był praktycznie odcięty od rozwijającej się wspólnoty bahaickiej. W tym czasie napisał serię 14 przesłań do Ameryki Północnej, tablicę boskiego planu. Chociaż wysyłane na zwykłych kartkach pocztowych z powodu ograniczeń czasu wojny, tablice te wzywały do duchowej odnowy świata. Abdul-Baha prosił młodą wspólnotę Bahai, aby powstała i podjęła działanie, mówiąc: o, gdybym mógł podróżować do tych regionów i wznosząc wołanie w miastach, wioskach, górach, na pustyniach i oceanach, promować boskie nauki. Tego niestety nie mogę uczynić. Jak bardzo tego żałuję. Proszę Boga, byście wy mogli to osiągnąć. Abdul-Baha poznał Martę Root, barwną młodą dziennikarkę, podczas swojej podróży w 1912 roku, kiedy powiedziała mu, że jest chora na raka. Kładąc jej głowę na swoim ramieniu, zachęcał ją: głoś wołanie Królestwa Bożego, będziesz świadkiem wspaniałych wyników i nadzwyczajnych potwierdzeń. Odpowiadając na wezwanie Abdul-Bahy, Martha natychmiast przeszła do działania. W najmniejszych wioskach i najwspanialszych pałacach Martha pukała do każdych drzwi z tym, co uważała za najcenniejszy klejnot, jaki świat kiedykolwiek otrzymał – przesłaniem Baha'u'llaha. W ciągu swojego życia 4-krotnie okrążyła kulę ziemską. Chociaż kilku wierzących natychmiast i bohatersko odpowiedziało na wezwanie Abdul-Bahy zawarte w tablicach boskiego planu, zanosząc wiarę do tak odległych krajów jak Australia, Brazylia, Chiny czy Południowa Afryka,
Wysiłki, aby zanieść światło nauk do każdej części globu, dopiero stopniowo nabierały rozpędu. Dzięki planom opracowanym później przez Szogiego Effendiego, a od czasu jego ustanowienia przez Powszechny Dom Sprawiedliwości, wizja Abdul-Bahy, aby zanieść sprawę Boga na każdy kontynent, do każdego regionu, kraju, narodu, miasta i wioski, jest systematycznie realizowana. Od dziesięcioleci inspiruje ona niezliczone dusze do aktów heroizmu i miłości, czasami wykraczających poza ludzkie pole możliwości. Abdul-Baha powiedział: Bahá'u'lláh zakreślił krąg jedności, stworzył plan zjednoczenia wszystkich narodów. Mówi on, teraz nastał nowy wiek i stworzenie odrodziło się na nowo. Ludzkość otrzymała nowe życie, wszystkie rzeczy zostały odnowione i ta cała nowość ma swoje źródło w świeżych potokach cudownej łaski i dobroci od Pana Królestwa, które odnowiły świat. Dlatego ludzie muszą całkowicie uwolnić się od swoich starych wzorców myślowych, aby cała ich uwaga mogła się skupić na tych nowych zasadach, gdyż są one światłem tego czasu i duchem tego wieku. Oni są nami, a my jesteśmy nimi. Abdul-Baha pielęgnował w każdym i we wszystkich zdolność do uświadomienia sobie naszej jedności. To są owoce jego przykładu. Abdul-Baha podkreślił, że z czystymi intencjami i bezinteresowną motywacją, tęsknotą za służeniem ludzkości oraz z poświęceniem i szczerym wysiłkiem ludzie na całym świecie mogą się zjednoczyć, aby przyczynić się do duchowej przemiany i odnowy świata. Sto lat po swoim odejściu Abdul-Baha dodaje otuchy ludzkości, mówiąc: pamiętajcie, czy będę na ziemi, czy nie, moja obecność będzie zawsze z wami. Cały czas mówię o was i przywołuję was na myśl i ze łzami błagam go, aby zesłał na was deszcz tych wszystkich błogosławieństw i ucieszył wasze serca i uczynił błogimi wasze dusze, obdarzył was niezmierną radością. Materiał filmowy z wizyty Abdul-Bahy w Ameryce w 1912 roku.